Propozycja dla osób dopiero zaczynających w naszym pięknym hobby. Zbiornik, który będzie bardzo prosty w utrzymaniu i bardzo prosty w założeniu. Ten, który stoi tutaj za mną. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób go założyłem i jak dbałem o niego przez ten czas, bo akwarium stoi już ponad pół roku. Na sam spód tego zbiornika wrzuciłem stare, zużyte kiedyś podłoże, które miałem z akwarium. Jest to opcjonalne i jeżeli nie macie takowego, to nie musicie tego robić. Ja to wrzuciłem z uwagi na to, bo wiedziałem, że w tym podłożu jeszcze mogą być jakieś pożyteczne bakterie, które na pewno pomogą w lepszym starcie tego zbiornika. Zbiornik, który tam właśnie dzisiaj startuje, który dzisiaj Wam pokażę, jak startuje, miałem zamiar utrzymywać całkowicie bez filtracji. Jest to 100-litrowe akwarium, także było to dla mnie wyzwaniem. Byłem ciekaw, czy mi się to uda. Następnie idą warstwy, które już są bardziej istotne, czyli mamy tak, lawę wulkaniczną. Lawy wulkanicznej dajemy kilka centymetrów. Jest ona bardzo ważna, bo pomoże ona nam w zachowaniu równowagi biologicznej, której bez tej równowagi biologicznej nie będziemy w stanie utrzymać tego zbiornika. Tym bardziej, że to ma być zbiornik, który będzie się prowadził sam i przy którym nie będziemy dużo musieli robić. I tak jak tutaj chodzi on bez praktycznie filtracji. Następna warstwa również bardzo ważna, czyli warstwa ziemi ogrodowej. Ta, którą tutaj widzicie, jest teraz w popularnym dyskoncie w cenie 6 zł. Dzisiaj rano sprawdziłem, tak więc wiem, że takowa tam jest. Ziemia jest po to, żebyśmy nie musieli się martwić, żebyśmy nie musieli dodatkowo nawozić tych roślin, żeby po prostu to sobie żyło. Damy ziemię, a w późniejszym czasie ziemia ma też właściwości bofurujące, czyli jak będzie na skutek przemiany materii będą te odchody ryb przetwarzane oraz ten pokarm, który tam w tym zbiorniku będzie, to wtedy ta ziemia będzie uzupełniać swoje pierwiastki w takim bardzo dużym skrócie i ten zbiornik będzie mógł działać bez większych problemów przez dłuższy okres czasu. Jeśli się zastanawiacie, jak długo takie akwarium na ziemi ogrodowej może działać, to miałem u siebie jedno, które funkcjonowało przez 10 lat. Ono funkcjonowałoby dalej, ale po prostu potrzebowałem miejsca, żeby móc zrobić coś nowego, coś następnego, tak więc dlatego je zlikwidowałem. Akwarium z tego, że jest łatwe w założeniu i łatwe w utrzymaniu, to ma również ładnie wyglądać. Skupić się chcę tutaj też na niewielkiej ilości gatunków. Gatunki mają tylko kilka gatunków, łatwych w utrzymaniu, tak żeby każdy początkujący akwarysta był w stanie sobie coś takiego założyć. Zbiornik, jak widzicie, jest bardzo mocno przerośnięty, z kilku względów. Głównie z tego względu, że czekałem po prostu aż korzeń, który tutaj wrzuciłem, tak, tam jest gdzieś taki wielki korzeń, o, zaczyna być go widać. Głównie z tego względu, że właśnie czekałem, aż ten korzeń po prostu zatonie. A z uwagi, że to jest bardzo gruby i duży korzeń, on po prostu nie chciał zatonąć. Jak już zatonął, no to mogę w tym momencie przystąpić do startu tego zbiornika. Mogę wziąć się zabrać za wyciągnięcie praktycznie wszystkich roślin. Są tutaj gatunki, które są jednymi z najprostszych w utrzymaniu. Mamy tutaj na pierwszym planie Sagittarię subulate, jedną z moich ulubionych roślin trawnikowych, bo ulubionych, bo ona, tak jak już wspomniałem, jest rośliną, która nie ma praktycznie żadnych wymagań. Drugiego planu jako tako tutaj nie mam. Drugi plan będzie zajmował ten korzeń duży, który tutaj jest. On będzie pełnił taką funkcję dekoracyjną i dodatkowo na drugim planie chcę mieć te rośliny, które są trzecioplanowe, tylko że po prostu chcę je trzymać niżej. Będę je częściej przycinać i w ten sposób zajmą one drugi plan. No i z samego końca, z oddali, będą już roślinki trzecioplanowe, czyli na trzeci plan tutaj będzie moczarka i będzie tutaj Limnophilia sicilifolia. Z takich jeszcze spraw, które muszę dzisiaj zrobić, to jak mi się już znudzi wyciąganie tych roślin, bo przypuszczam, że to dość długo mi zejdzie, to mam jeszcze do ogarnięcia temat, o którym żona mi zawsze powtarza w momencie, kiedy pokazuje jakiś film, żeby sprawdziła, czy może taki być, czy też jeszcze jakieś poprawki nanieść. Mówi, że ciągle mi zwraca uwagę na jedną rzecz, żebym poprawił, a tego nie robię, także dzisiaj to zrobię i muszę przygotować troszeczkę roślin, bo mam jedno małe zamówionko. No i stało się to troszeczkę szybciej niż jak myślałem, czyli aparat mi się rozładował. Zawsze mi żona zwraca uwagę, to jest ten stolik. Pewnie część z Was zwróciło również uwagę na niego, że wygląda on mało reprezentacyjnie. Tak więc zakupiłem dzisiaj farbę i mam zamiar się za niego zabrać. A zabieram się za to w tej kolejności, bo niestety kabel od ładowarki do aparatu sięga tylko i wyłącznie dotąd.
mówię, wyszło fajnie, jestem zadowolony. Jedna sprawa załatwiona, więc teraz mogę zacząć na spokojnie wyrywać wszystkie rośliny. Roślin wyszło pełno, to jest wiadro około 40-litrowe i tutaj jeszcze na tej podstawce mam pełno. Jeżeli tylko jesteście chętni, to jak zwykle linki pozostawiam w opisie. Na pierwszym planie w tym zbiorniku coś prostego, coś łatwego, czyli Sagittaria subulata. Roślina, która lubi rosnąć wysoka, tak jak tutaj widzicie w tej części ona była zasłonięta, a także podrosła wysoka. Ale w miejscach, w których ma dużo światła, albo powiedzmy wystarczająco światła, no to wtedy rośnie taka akurat nadająca się na pierwszy plan. Myślę, że spokojnie można ją wrzucić nawet do takich zbiorników 10-litrowych. Na pierwszym planie, zresztą mam to tutaj u góry zrobione, tam jest tylko i wyłącznie Sagittaria w całym zbiorniku, ona zajmuje wszystkie 3 plany i zbiornik według mnie wygląda bardzo fajnie. Trochę minęło od momentu, kiedy zabrałem się za ten zbiornik i myślę, że możecie również przyznać mi rację, że akwarium udało się, wyszło jak należy. Tylko kilka gatunków, po to, żeby nie udziwniać, żeby nie komplikować tutaj dodatkowo niczego. Jedna prosta dekoracja na środku, a naprawdę robi robotę. Z uwagi na łatwe rośliny, które tutaj zasadziłem, zbiornik nie będzie stwarzał na pewno jakichś większych problemów. Już przycinałem trawę, trawa ładnie odrosła. Jedyne co teraz pozostaje, to dbanie o to, żeby wymieniać wodę raz w tygodniu 20-30% i podcinanie tych roślin po to, żeby nie przerosło i nie powstało z powrotem to samo co na początku było. Bo jak przerośnie, to później mogą być problemy, a tak najlepiej przycinać co jakiś czas te roślinki z tyłu i wyrzucać ten nadmiar tego zielska. Wtedy nie będziemy musieli się martwić z tym, czy akwarium będzie funkcjonować jak należy. Dajcie znać, jak Wam się podobało moje proste akwarium i czy również widzielibyście takie u siebie w pokoju. Na dzisiaj to tyle. Na koniec zapraszam Was do zerknięcia na kanał albo wybrania któregoś z tych filmów tutaj, również o tematyce akwarystycznej. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to tamten również Wam się spodoba. Pozdrawiam, hej!